You cross that river. Chcesz sobie przekraczać tą rzekę, to sobie przekraczaj. That's beyond my comfort zone. Ale ja nie będę tam. I don't want to drown out there. Nie będę tam tonął. But see, God's blessing was on the other side of that river. Problem w tym, że błogosławieństwo Boże było na drugiej stronie tej rzeki. So you can imagine these priests Więc możesz sobie wyobrazić takiego kapłana. as they walked up this river. Te kapłani podchodzą do rzeki. Are you sure you want to do this? A jesteś pewien, że chcemy to zrobić? I don't know, but Joshua said to. Nie wiem, ale Jozue mówi, że tak. Yeah, but if he wanted to do it, why didn't he do it? No dobra, jak chciał to zrobić, to niechby sobie sam to zrobił. Go on, do it. Put their foot down. Pierwsza stopa. Druga stopa. The water stopped. I zatrzymała się woda. The ground was dry. Suchą stopą mogli przejść. They're walking across this river. Przechodzą przez rzekę. Out of their comfort zone. Wyszli ze swojej strefy komfortu. Maybe I gotta go back. Może jednak. Oh, shh, keep going forward. Nie, They continued forward. i poszli dalej. And God gave them the land of Canaan. I Bóg dał im Kanaan. Because they were able to step out of this comfort zone of fear Bo mogli wyjść z tej strefy komfortu, który stworzył strach. and walk across this river bed I totally przejść dry. suchą stopą przez rzekę Jordan. Peter one time saw Jesus walking on the water. Piotr raz widział, jak Jezus chodził po wodzie. I don't know about you, but I haven't seen that often. Nie wiem jak wy, ale ja tam tego często nie widziałam. I've seen people water ski, Widziałam, jak ludzie pływają na nartach wodnych. but walk, never seen it. Ale chodzić? And Peter has never seen it. I Piotr też tego nie widział And wcześniej. all of a sudden, he's out in a boat in a storm, I nagle jest sobie w łódce w czasie burzy and he sees Jesus i widzi Jezusa, walking on the water. który idzie po wodzie. So he says, Więc mówi, I like that. She's got a good translation. If that's you, jeśli tak jesteś, ask me to come out to you. jeśli to jesteś ty, to powiedz mi, żebym wyszedł do ciebie. Jesus said, come here, Peter. Jezus mówi, chodź. Peter had to step out of the boat, Piotr musiał wyjść z łodzi, knowing there is a possibility wiedząc, że jest taka możliwość, that he was going to go straight down że pójdzie prosto na dno and be feed for fish. i będzie pożywieniem dla rybek. You see, Peter was able to get out of the boat. Ale Piotr potrafił wyjść z tej łodzi. The boat was a comfort zone. To była jego strefa komfortu. And there's even a book out entitled, I jest taka nawet książka. If you want to walk in the water, Jak masz zamiar iść po wodzie, you got to get out of the boat. to musisz wyjść z łodzi. So all through Scripture, all through the Bible, Więc przez całą Biblię you'll see men and women who have stepped outside of their comfort zone. widać historię ludzi, którzy musieli wyjść z tej swojej strefy komfortu. See, negative emotions can even keep you from pleasing God. Negatywne emocje mogą cię powstrzymywać przed zadowoleniem Boga. We say, well, what does he got to do with it? No ale co on ma do rzeczy? Well, it's very simple. Proste. In here it's safe, Tutaj jest bezpiecznie. and it doesn't take much faith to live in this square Nie trzeba wiele wiary, żeby żyć sobie w tym or triangle. kącie. But the Scripture says, Ale Pismo mówi, outside here is faith. tutaj na zewnątrz jest wiara. Inside here is trust in myself. Tutaj w środku jest zaufanie i wiara w samego siebie. But God said in the book of Hebrews, Ale Bóg powiedział w Księdze Hebrajczyków, without faith, bez wiary it's impossible to please Him. nie można podobać się Bogu. The place where God is greatly pleased, I miejsce, the place where God is greatly pleased, is when we step out of our comfort zone. tym, co tak naprawdę cieszy Boga, jest to ten moment, kiedy my wychodzimy ze strefy swojego komfortu. Also, if you stay in that comfort zone, you don't grow spiritually, you don't mature. Jak zostajesz w swojej strefie komfortu, nie wzrastasz, nie rośniesz. We say, well, what are some of these negative emotions you keep talking about? No dobra, ale tak naprawdę co to są te negatywne emocje, o których chciałam Well, I want powiedzieć? to introduce you to a friend named Dr. Mark. Przedstawię wam przyjaciela, nazywa się dr Mark. He's an anesthesiologist. Jest anestezjologiem. And when he'd come home after a day of surgery,
Kiedy wraca do domu po ciężkim dniu operacji, he'd walk through the front door przechodzi of his przez house, próg and he would start inspecting his house i zaraz zaczyna przeprowadzać inspekcję swojego domu. to see if the children put any hand marks on the wall, Czy dzieci nie zostawiły jakichś śladów na ścianie? to see if the toys were put away, Czy wszystkie zabawki są na to swoich see that miejscach? the kitchen was spotless and clean. Czy kuchnia jest idealnie czysta? He gave is what we call a white glove inspection. To się nazywa test białej rękawiczki. He was looking for any kind of dirt. Szuka jakiego rodzaju brudu. And this was driving his wife and children crazy. I to oczywiście doprowadzało jego żonę i dzieci do Why szaleństwa. was he doing that? Po co to robił? His father told him when he was growing up. His father was a physician. Jego ojciec, który również był lekarzem, powiedział mu, jak on jeszcze był młody. You'll never be a doctor. Nigdy nie będziesz lekarzem. You'll never be a successful doctor. Nigdy nie odniesiesz sukcesu. You don't have what it takes. Nie masz tego w sobie po prostu. So that developed a fear inside of Dr. Mark. I przez to on miał taki strach w sobie. The fear of failure. Strach przed porażką. Men struggle with the fear of failure than any other emotion. Mężczyźni najczęściej ze wszystkich strachów mają problem ze strachem przed porażką. Women struggle with it from time to time, but Czasem kobiety men też struggle mają the z tym most. problem, ale przede wszystkim mężczyźni. Now, here is an amazing thing. Jest taka niesamowita rzecz. Those who have the fear of failure, Ci, którzy najbardziej boją się porażki, for the most part, have no history of failing. najczęściej nigdy nie mieli problemu z porażką. They just have a fear of it happening. Oni się tylko boją, że ona im się kiedyś przytrafi. And if you're in control of that fear of failure, then there are a lot of things that you will not do. Jeśli kontrolujecie taki strach przed porażką, to jest całe mnóstwo rzeczy, których nigdy nie zrobisz. Another negative emotion is a fear of rejection. Inny strach przed odrzuceniem. That's kind of related to fear of failure too. To się trochę odnosi do tego wcześniejszego strachu przed porażką. The word rejection means Słowo odrzucenie oznacza to throw behind you. rzucić coś za siebie. What it literally means is that someone has looked at something that you've done. Someone has looked at something that you have done or made. Ktoś spogląda na to, co zrobiłeś. They've looked at it. Spojrzeli na to. They didn't think it's very valuable. Nie pomyśleli, że to jest coś And they just threw fajnego. it behind Po them. prostu wyrzucili. It's one thing to throw a thing behind you. I to jest jedno wyrzucić jakąś rzecz. It's another thing if you're the one that's thrown behind. Ale to jest zupełnie co innego, jeśli ktoś ciebie wyrzuca. And the fear of that taking place I strach przed tym will damage a lot of emotions. zniszczy bardzo wiele pozytywnych emocji. What will happen I co się stanie? is that you will keep people at a distance. Będziesz trzymał ludzi na dystans. You will not allow them to get close to you. Nie pozwolisz im się zbliżyć. The people have to be at least this far away from you. Ludzie będą musieli być przynajmniej tak daleko od ciebie. And you may not have a sword in your hands, Może nie będziesz miał miecza w ręce, but you won't let them know, ale dasz im do don't zrozumienia. get close to me, Nie podchodź. because there's a possibility To jest taka możliwość, if you get close to me, że jeśli zbliżysz się do mnie, you may see something in me możesz zobaczyć we mnie coś, and you'll reject me, co sprawi, że mnie odrzucisz. and I can't allow that to happen. I ja nie mogę sobie na to pozwolić. So this fear of rejection can create a lack of closeness. Więc strach przed odrzuceniem może sprawić, że nikogo nie dopuścisz do siebie. About the fear of being inadequate, I jest jeszcze strach, że nigdy nie będziesz wystarczająco dobry. it's amazing. Those of you who have had a chance to read through the Old Testament and New Testament, Ci, którzy z was, którzy mieli możliwość przeczytania Starego i Nowego Testamentu. most all the men and women that God used Większość ludzi, których użył Bóg, struggled with the fear of inadequacy. mieli kłopot z byciem niewystarczająco dobrym. God said to Moses, Bóg powiedział do Mojżesza: I want you to go down to Pharaoh and deliver my children from Israel, children of Israel from bondage. Pójdziesz do Faraona i ocalisz moje dzieci z niewoli. Moses says, that's not going to happen. Mojżesz oczywiście mówi: nie, Go ask somebody else. spytaj kogoś innego. When God wanted to deliver Israel from the Midianites, Kiedy Bóg chciał ocalić Izraelitów przed Midianczykami, he selects Gideon, wybrał Gideona. and Gideon said, I ain't going to do it. A Gideona to nie.
And Gideon was very angry at God. Gideon był zły na Boga. And he just was not going to do it. No nie zrobił tego. And so you will find that all through Scripture, Przez całe Pismo Święte. those that God greatly used Ci ludzie, których Bóg w wielki sposób używał, struggle with inadequacy. mieli właśnie problem z byciem Linda, wystarczająco can you dobrym. come up for a minute? There is a lady in the New Testament named Elizabeth, Jest w Nowym Testamencie kobieta, która się nazywa Elżbieta. and she is now stepping out of her comfort zone I teraz Linda wychodzi ze swojej strefy because I komfortu. didn't tell her to do this. Bo nie powiedziałem jej, że ją tak And she's poproszę. going to tell you about Elizabeth. Linda opowiada o Elżbiecie. Elizabeth and her husband Zacharias were very old and they had never had children. Elżbieta i jej mąż Zachariasz byli starzy i nigdy nie mieli dzieci. And Elizabeth must have felt inadequate as a woman, as a wife, because she could not bear children. I Elżbieta musiała czuć się, że nie jest wystarczająco dobra jako matka, jako żona i kobieta, bo nie mogła mieć dzieci. And when God made it possible for her to become the mother of John the Baptist, I kiedy Bóg dał jej w prezencie syna, Jana Chrzciciela, she said, God has blessed me and taken away my reproach or my shame among people. to ona powiedziała, Bóg mnie pobłogosławił, odebrał mój wstyd, który mnie otaczał wśród ludzi. She probably lived all of her life until she became pregnant, feeling a sense of shame that she could not become pregnant. Ona prawdopodobnie całe życie, dopóki nie zaszła w ciążę, czuła wstyd, że nie mogła mieć dzieci. And then God did a miracle and made that possible for her. I potem Bóg uczynił cud i sprawił, że to było dla niej możliwe. Can you imagine how Elizabeth felt as she went around the neighborhood? Wyobraźcie sobie, jak ona musiała się czuć, kiedy chodziła po okolicy. Didn't want people to see her Nie chciała, żeby ludzie na nią patrzyli, because they would see that shame. bo oni widzieliby jej wstyd. Another negative emotion is guilt. Kolejne negatywne uczucie, poczucie winy. The word guilt means I am worthy or I deserve to be blamed. Poczucie winy oznacza, że czujesz, że należy się tobie wina, że jesteś winny. And you may be controlled in your life I możecie kontrolować w życiu by a sense of guilt. poczucie winy. Every time you go to make a decision, Za każdym razem, kiedy masz do podjęcia jakąś that decyzję, guilt comes up to poczucie winy się pojawia and you say, I just can't do this. i mówisz, nie mogę. And maybe it's shame. Może to jest wstyd. Shame comes for something that you have done Wstyd bierze się stąd, że coś zrobiłeś, or it's been done to you albo coś tobie zostało zrobione, or it's been done around you. lub gdzieś wokół ciebie. Those of you who grew up in an alcoholic home. Ci z was, którzy wyrośli w domu alkoholika. My father was an alcoholic. Mój tato był I was alkoholikiem. raised in an alcoholic home. Byłem dzieckiem My alkoholikiem. parents divorced. Moi rodzice się rozwiedli. I was raised in a single parent home. Wychowywałem się w jednoosobowej And rodzinie. back in those days, that was really a sense of shame. I w tamtych czasach to przynosiło naprawdę poczucie wstydu. And so you don't allow yourself to come out and be known or looked at. I nie pozwalasz sobie po prostu, żeby ludzie na ciebie patrzyli, żeby się Because wychylić. that creates another opportunity for someone to see your shame. Bo to znaczy, że ktoś znowu może zobaczyć twój wstyd. And we don't care for that. I to nam się nie podoba. Also, there's the feelings of maybe perfectionism. Może kontroluje cię perfekcjonizm. Now, I know there are no perfectionists in this room. Wiem, że na pewno nie ma tu żadnego perfekcjonisty. They're watching TV at home. Oglądają sobie telewizję w domu. But just in case one slipped in here, Ale jeśli któryś się tu zakradł jakimś cudem, Linda's going to share a little bit about that. Linda